No i rozumiesz, i nie podłączył tych LEDów. Gadałem z nim, nawet on nic. Co ty gadasz? No, pobiegłem, pogadałem, on, wiesz, że jakiś zaczął wymyślać, że niby, że nie może, bo jakiś standard stolarski, daj spokój. No, oglądałeś taki program Usterka? No. To tam właśnie tacy fachowcy właśnie występują, nie? Że ciągle nie dotrzymują obietnic, nie? Ale wiesz, no to 2 kable, no to ogarnąłem im to, nie? O, to spoko. Ach, dobra, muszę tutaj zaparkować, ale bardzo nie lubię parkować tym autem. Czemu? No niewiele widać do tyłu, wiesz? Aha. Dobra, to wiesz co, to ja wyjdę i cię pokieruję, okej? O, super, dzięki. No. Dużo ma miejsca? Dawaj, Daleko jeszcze. no dawaj, dużo miejsca jeszcze, no. Jeszcze. No dawaj, jeszcze. Jeszcze. I dobra. Ej stary, ty serio nie umiesz tym parkować? Chyba pora zamontować kamerę cofania. Po sprawdzeniu oferty rynkowej zdecydowałem się na model dedykowany do Toyoty, który zastępuje oprawę oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Dzięki temu uniknę komplikacji przy montażu, takich jak pasowanie, wiercenie otworu czy zabezpieczenie antykorozyjne. W zestawie znajduje się przewód zasilający, kabel wideo, prosta instrukcja oraz sama kamerka. Na rynku dostępne jest wiele takich urządzeń. Wybrałem kamerkę z oświetleniem i aktywną trajektorią, która ma symulować skręt kół na liniach pomocniczych. Rozwiązanie to jest nieco droższe od standardowego, jednak lubię eksperymentować. Pracę zaczynam od montażu kamerki. W tym celu muszę zdemontować panel tylnej klapy. W pierwszej kolejności wyciągam zaślepki żarówek oświetlenia tablicy, które trzymają się na wcisk. Plastikowy panel trzyma się na zatrzaskach, które wyjmujemy pociągając panel do siebie. Są dosyć wytrzymałe, choć może się zdarzyć, że pękną. Lepiej więc mieć kilka na wymianę. Link znajdziecie w opisie. Lampka trzyma się na 2 zatrzaskach po bokach, które trzeba delikatnie wcisnąć. Plastik niestety jest nietrwały i po tylu latach lubi się poddać. Najpierw jednak trzeba wykręcić żarówkę, obracając jej oprawkę o 90 stopni. Do uwolnienia oprawki musimy jeszcze poluzować zamek, który trzyma blendę nad tablicą. Nie trzeba go jednak demontować. Wystarczy popuścić te 2 śruby. Nową obudowę wkładam i zaklikuję ostrożnie, bo plastik jest dosyć cienki. Lampa wskakuje z charakterystycznym kliknięciem. No i gotowe. A tak właściwie to nie. Pomimo zapewnień sprzedawcy, lampka nie do końca pasuje do tego modelu, ponieważ w miejscu mocowania oprawki jest jedna wielka dziura, w którą oprawka co prawda wchodzi, ale luźno i nie ma jej nawet o co zahaczyć. Zmierzyłem więc otwór i wydrukowałem mocowanie oprawki, które jest wklikiwane w obudowę. Całość została sklejona, a problem oprawki rozwiązany. Plik z projektem znajdziecie w opisie. Pora na demontaż radia. Do tego celu musicie zdjąć również konsolę środkową, której demontaż opisywałem w filmie zarówno z montażem radia, jak i wymianą oświetlenia. Do podłączenia mamy jeden przewód i jedną wtyczkę.
Wtyczka będzie przesyłać obraz, a dołączony do niej przewód daje sygnał do przełączenia radia w tryb wyświetlania obrazu. Ten kabelek podpisany jest jako backcar. Do połączenia przewodów użyłem wsówek, które zaciskam na końcach po pozbyciu się izolacji. Praca przy radiu skończona, więc możemy zająć się przeciąganiem przewodu na koniec samochodu. Tutaj przyda się kreatywność, spryt, a także znajomość mocowania elementów oraz dużo cierpliwości. Zaczynam od kolumny kierownicy i wychodzę pod stopnicą, w pobliżu gniazda OBD, mocując kabel tak, żeby nie zaplątał się przypadkowo o kolumnę kierowniczą. Osłonę podstopnicy trzyma jedna śruba i zatrzaski. Następnym krokiem jest próg, który trzyma się również na zatrzaskach. Te odpinamy, podważając plastik z obu stron. Kabel wpasowuje w korytko, w którym poprowadzona jest instalacja elektryczna do tylnej części samochodu. Konstrukcja tylnego panela uniemożliwia dalsze przeprowadzenie przewodu, więc zdecydowałem się go zdjąć. Boczek trzyma się na kilku zatrzaskach, ale żeby go wyjąć, musicie zdemontować siedzisko i oparcie kanapy. Lecimy dalej z przewodem, umieszczając go w fabrycznych mocowaniach. Słupek C, czyli tylny plastikowy trójkąt, trzyma się na jednej śrubie w dolnej części i dwóch plastikowych kołkach w górnej. Całość demontujemy, pociągając plastik do siebie. Słupka nie trzeba demontować, wystarczy go jedynie poluzować. Włącznik elastyczny tylnej klapy mocowany jest na wcisk. Do dalszego przeprowadzenia przewodu użyłem tzw. pilota, czyli grubszego, ale w miarę elastycznego przewodu, który mocujemy i przeciągamy kabel właściwy. Przepchnięcie wtyczki wideo przez łącznik to prawdziwa próba cierpliwości i po godzinie pracy zastanawiałem się, czy ta pierwsza kamera jest mi rzeczywiście potrzebna. Pracę ułatwia owinięcie wtyczki taśmą elektryczną i wysmarowanie jej wazeliną. Zabezpieczcie też otwór taśmą, żeby nie uszkodzić reszty przewodów. Tylna klapa ma sporo ostrych kantów. Warto jest więc zabezpieczyć przewód, np. parcianą taśmą izolacyjną. Dalsze przeciąganie to również spryt, cierpliwość, kabel pilot oraz poharatane ręce. Przewód zasilający kamerkę musimy wpiąć w instalację elektryczną samochodu. Dołączona wtyczka jest śmiesznie krótka, więc przedłużam ją dokupionym przewodem, pamiętając o dokładnym zaizolowaniu zarówno łączenia, jak i całego przewodu. Kolejna przeprawa z przelotką i kolejne stracone nerwy. Przewód jest wprawdzie mniejszy od wtyczki, jednak jego przeciągnięcie... Och, kurwa. Podążamy w stronę wnętrza samochodu i spinamy łącznik. Następnie słupkiem oraz poszyciem bagażnika kieruje się do tylnej rampy, do której dostępu broni plastikowa klapka.
We wtyczce musimy znaleźć dwa przewody. Oświetlenie lampy wstecznej, z której weźmiemy zasilanie, oraz masę. Za zasilanie odpowiada czerwony przewód z czarnym paskiem. Biało-czarny kabel natomiast to masa. Dostęp do wtyczki jest ciężki, tym bardziej, że nie chciało mi się demontować całego poszycia. Zacząłem więc nierówną walkę z pinami we wtyczce. Niestety nie udało mi się żadnego z nich wypiąć. Postanowiłem poszukać gdzie indziej. Na szczęście na wysokości nad kola znajduje się wtyczka łącząca przednią część instalacji z tyłem samochodu i dostęp do niej jest bajeczny. Szybkie sprawdzenie przewodów. Prąd po wrzuceniu wstecznego pojawia się w pierwszym przewodzie. Wtyczkę wysuwamy, wciskając górny zaczep. Do wysunięcia pinów podważamy górny plastik i wysuwamy piny za pomocą płaskiego śrubokręta. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie tego pinu nowym. Jednak z powodu jego braku postanowiłem dolutować przewód. Można oczywiście wpiąć się w sam przewód, np. szybko z łączką. Tak przerobiony pin wpinam do wtyczki i wyciągam kabelek masowy. Jeżeli nie chce Wam się grzebać we wtyczce, masę możecie znaleźć również wyżej na nadkolu. Prowadzą do niej białe przewody z czarnym paskiem. Wpinam wtyczkę, montuję oświetlenie i podłączam kamerę. Nie działa. Chyba o czymś zapomniałem. Coś się popsuło. Jasne, zapomniałem podłączyć przewód sygnałowy z kabla wideo do zasilania. Muszę więc delikatnie rozciąć izolację w zasilaniu kamery i wpiąć je tam. Muszę tylko delikatnie... Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Łączę przerwany przewód, dokładając kabel sygnałowy, izoluję i zabezpieczam. Nareszcie! Stres, nerwy i irytacje przyćmiła radość z nowej zabawki. Kamera włącza się zaraz po wbiciu wstecznego biegu. Oczywiście, jeżeli Android się wczyta. W przeciwnym wypadku powita nas wspaniały, nostalgiczny wygaszacz ekranu. Zapomnijcie więc o szybkim podglądzie zaraz po odpaleniu samochodu. W nocy natomiast kamerka działa dosyć dobrze. Obraz oczywiście ma więcej szubów, jest jednak czytelny. No i trajektoria, która działa zaskakująco dobrze. Choć z racji ograniczeń sprzętowych z niewielkim opóźnieniem. Jakie jest Wasze zdanie na temat kamery cofania? Zbędny gadżet czy must have we współczesnych samochodach? Wypowiedzcie się w komentarzach. Ja natomiast idę poćwiczyć parkowanie. Cześć!